Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z pomysłem na prosty deser, który potrafi zachwycić smakiem. Tym razem przygotujemy ciasto danio, czyli nic innego jak nawilżany biszkopt przełożony puszystą masą z serków homogenizowanych. Oczywiście nie zabraknie też szybkiej, ale jakże smacznej polewy czekoladowej. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione sposoby na ciasto biszkoptowe. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynamy od biszkoptu. Potrzebuję do niego 90 g mąki tortowej i 30 g skrobi ziemniaczanej. Dodaję też płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, ale jest to składnik opcjonalny, który możecie pominąć. Składniki suche przesiewam przez drobne sitko, żeby pozbyć się wszelkich grudek. Następnie krótko mieszam je przy pomocy rózgi, tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące i na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przelewam 5 średnich jajek i dodaję do nich 100 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do chwili, kiedy cukier całkowicie się rozpuści, a jajka co najmniej podwoją swoją objętość i utworzą gęstą, jasną masę. Jajka najlepiej ubijają się w temperaturze pokojowej, dlatego pamiętajcie o wyjęciu ich z lodówki na przynajmniej godzinę przed rozpoczęciem pracy. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do jajek 50 g oleju rzepakowego. Robię to powoli, wąskim strumieniem na średnich obrotach miksera. W ten sposób całość utworzy jednolitą, lekko lśniącą emulsję. Po dodaniu całego tłuszczu mieszam zawartość naczynia jeszcze przez około 30 sekund i upewniam się przy okazji, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak powinno. Po tym czasie odkładam mikser, chwilowo nie będzie nam potrzebny. Do tak przygotowanej masy jajecznej dodaję składniki suche. Robię to w dwóch partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem ostrożnie łączę ze sobą zawartość naczynia przy pomocy silikonowej szpatułki. Ważne jest, żeby nie przemieszać ciasta i nie wypić z niego zbyt wiele powietrza, dlatego mieszajcie je tylko do momentu, w którym przestajecie widzieć suchy proszek. Postarajcie się też zagarniać ciasto od dna naczynia, bo tam będzie się zbierać najwięcej mąki, przez co łatwo ją przegapić. Gotowe ciasto przekładam do blaszki o wymiarach 18 na 28 cm, można użyć też kwadratowej o boku 24 i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni formy. Spod blachy wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki zostawiłem suche. Dzięki temu biszkopt przyklei się do nich w trakcie pieczenia i nie opadnie podczas studzenia. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 30 minut, do chwili kiedy wykałaczka wbita w najgrubsze miejsce wychodzi całkowicie sucha. Wtedy wyjmuję biszkopt z piekarnika i upuszczam go na blat z około 50 cm, wybijając z niego w ten sposób powietrze. To również powinno zapobiec opadaniu. Tak przygotowany biszkopt odstawiam w formie na około 2 godziny do całkowitego wystudzenia. W międzyczasie zajmuję się prostym ponczem do nasączenia ciasta. Do średniej wielkości dzbanka przelewam 100 g likieru amaretto i taką samą ilość chłodnej, przegotowanej wody. Zawartość naczynia krótko mieszam tylko do uzyskania jednolitego płynu, przelewam do butelki do nasączania biszkoptów i odstawiam do momentu, kiedy poncz będzie potrzebny. Po około 2 godzinach ostrożnie odcinam biszkopt od boków blaszki, pozbywam się papieru do pieczenia i przekładam ciasto na blat. Przecinam je mniej więcej w 2/3 wysokości przy pomocy długiego noża z ząbkami. Dzięki temu po obciążeniu spód ciasta będzie miał mniej więcej taką samą grubość jak górny blat, przez co całość będzie wyglądać symetrycznie w przekroju. Tak przygotowane blaty odkładam na bok i zabieram się za warstwę serową.
Do średniego dzbanka przelewam 120 g gorącej, świeżo zagotowanej wody i dodaję do niej 12 g żelatyny w proszku. Zawartość naczynia krótko mieszam, tylko do całkowitego rozpuszczenia żelatyny, a następnie odstawiam na bok na około 15 minut do wystudzenia. W tym czasie zajmuję się śmietanką, która spulchni warstwę serową i sprawi, że całość będzie lekka jak chmurka. Do średniej miski przelewam 200 g zimnej 36% śmietanki i dodaję do niej 20 g cukru pudru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera na 3/4, to znaczy do chwili, kiedy całość wyraźnie się napowietrzy i co najmniej podwoi swoją objętość, ale nie będzie jeszcze całkowicie sztywna. Tak przygotowaną śmietankę odstawiam na chwilę na bok i zajmuję się serkiem homogenizowanym. Do osobnej dużej miski przekładam 500 g serka waniliowego o temperaturze pokojowej. Ocieplony serek da wam wystarczająco dużo czasu na złożenie ciasta, dlatego warto wyjąć go z lodówki na przynajmniej godzinę przed przygotowaniem warstwy serowej. Łyżeczkę serka dodaję do wystudzonej żelatyny i krótko mieszam do uzyskania jednolitego płynu. Tak zahartowaną żelatynę dodaję do serka wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość miski na średnich obrotach miksera. W ten sposób nie tylko łatwiej rozprowadzicie płyn w serze, ale też unikniecie utworzenia się w nim nieprzyjemnych grudek. Po dodaniu całej żelatyny mieszam zawartość naczynia jeszcze przez około 30 sekund, upewniając się przy tym, że wszystko połączyło się ze sobą tak jak należy, a następnie odkładam mikser. Nie będzie nam już potrzebny. Na tym etapie dodaję do masy ubitą wcześniej śmietankę i krótko rozprowadzam ją w serku przy pomocy silikonowej szpatułki. Jeśli chcecie, możecie wmieszać ją mikserem, ale sposób ze szpatułką da wam pewność, że nie wybijecie powietrza wtłoczonego w nią w trakcie ubijania. Wszystkie elementy są gotowe, możemy zabierać się za składanie ciasta. Dolny, grubszy blat przykładam do blaszki, w której wypiekałem biszkopt i solidnie nasączam go przygotowanym wcześniej ponczem. Celowałem w 2/3 płynu, ale dosyć średnio mi to wyszło i użyłem go odrobinę za dużo. Nic się nie stało, ale zwróćcie na to uwagę. Po nasączeniu biszkoptu wykładam na niego 150 g lekko kwaskowej konfitury wiśniowej i rozprowadzam ją równą warstwą po całej powierzchni ciasta. Smak wiśni będzie fajnie pasować do polewy czekoladowej, a dodatkowo przełamie słodycz i wprowadzi odrobinę orzeźwienia. Na konfiturę wylewam przygotowaną przed chwilą masę z serków homogenizowanych i rozprowadzam ją najrówniej jak to tylko możliwe. Nie powinniście mieć z tym żadnego problemu, szczególnie jeśli zadbaliście o odpowiednią temperaturę serka. Na wyrównaną masę serową wykładam drugi, cieńszy blat biszkoptowy i delikatnie dociskam go do masy, żeby całość się skleiła. Oczywiście nie przesadzajcie z siłą, bo masa serowa może wypłynąć gdzieś bokiem i narobić niepotrzebnego bałaganu. Na końcu obficie oblewam biszkopt resztą ponczu. Jeśli nie macie pod ręką butelki do nasączania, nic straconego. Biszkopty możecie nawilżać też przy pomocy pędzelka lub po prostu wylewać poncz łyżką. Po nawilżeniu ciasta odkładam blaszkę na parę minut do lodówki. Na tym etapie pozostało mi już tylko przygotować prostą polewę czekoladową. Do niewielkiej miski przekładam 100 g drobno posiekanej 72% czekolady i dodaję do niej 100 g 36% śmietanki. Naczynie wstawiam do mikrofali na około 20 sekund, po czym wyjmuję je, mieszam jego zawartość i odstawiam do mikrofali na kolejne 20 sekund. Kroki te powtarzam do uzyskania gładkiej polewy czekoladowej. Nie powinno to zająć dłużej niż minutę. Oczywiście jeśli chcecie, polewę możecie przygotować też w kąpieli wodnej. Po osiągnięciu gładkiej konsystencji polewę wylewam na górę ciasta, a następnie rozprowadzam ją w miarę równo po całej powierzchni. Na końcu dekoruję całość płatkami migdałów. Rozsypuję je tak, żeby każdy kawałek gotowego ciasta zawierał po kilka płatków. Tak przygotowane ciasto odstawiam na kilka godzin do lodówki do całkowitego zestalenia masy serowej i polewy. Po kilku godzinach można już zdjąć boki blaszki, folię i delektować się smakiem deseru.
Wilgotny biszkopt nabrał delikatnego migdałowego smaku, a warstwa z serków jest puszysta, waniliowa i idealnie słodka. Dodajcie do tego lekko kwaskową konfiturę, mocno czekoladową polewę i chrupiące płatki migdałów, a otrzymacie deser warty grzechu. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!